Co powiecie na kaczkę w cieście Raspberry Gâteau? Kaczkę krzyżówkę, taką pospolitą z zieloną głową, z kolorowymi piórkami, powszechnie widzianą na całym świecie. To ta kaczka zasiadła sobie w torcie czekoladowo-malinowym i sobie siedzi, czeka na golenie. Maillard, kaczka w cieście Raspberry. Tak wygląda opakowanie. Ion Skincare odpowiada za produkcję tego mydła. Zakręcimy kaczką w lewo w celu odkręcenia. Taka forma. Krop, niesamowicie intensywny zapach. Ja sobie pobrałem tutaj z boku próbkę. Mydło użyczył mi kolega Robert i oprócz tego mydła użyczył mi także brzytwę. Spójrzcie, piękna brzytwa 5/8 cala, bądź nawet jeszcze trochę węższa. Ja się nią zająłem. O niej zaraz jeszcze parę zdań. Takie ciasto, taki krem do golenia bądź mydło Maillard 2024. Kaczka pochodzi z tego roku. To już jest stara kaczka, bo jest 2 lata ma. No i tutaj mamy masę składników, między innymi też jest, oprócz całej tej listy bardzo długiej, na początku składu jest też kaczy tłuszcz. Świetna grafika, świetna, normalnie działająca na wyobraźnię. Nie wiadomo, czy ona tam czasami nie siedzi na jajkach. Takie mydło. I nim dzisiaj z tego mydła zrobię pianę. Brzytwa. Tą brzytwę użyczył mi kolega Robert, ten sam, który również dał mi do testów to mydło oraz kilka innych. Tak wygląda. 3 nity, okładki z celuloidu. Okładki były w złym stanie, też również były matowe. Wypolerowałem i tutaj krawędź tnąca w tej brzytwie po całej długości była pokryta czarnymi nalotami rdzy. No, w opłakanym stanie była ta brzytwa. Nawet podejrzewam, że nie przeciąłbym tą brzytwą nawet galaretki owocowej. Teraz ją naostrzyłem, zobaczymy jak będzie golić. Leciutka brzytwa, zgrabna, wiekowa. Napisane jest na niej Finest Silver Steel Fully Varianted Sold Under Guarantee. Nie jest napisany producent, ale mamy tu na półce właśnie taki napis. Z drugiej strony na szyjce nie jest zapisane nic. Zgrabna brzytwa, dosyć długa, około 7 cm długości. Leciutka. Mydło mam przełożone do fajnej miski od pani Wioli. Ceramiczna miska, dopiero wylałem z niej wrzątek, miska jest jeszcze gorąca. Mydło w dotyku bardzo miękkie, krop, a pędzelek użyty dzisiaj do kaczki to Semogi, portugalski pędzel. Odrobina wody. W tym mydle jest masa składników, masa. Nie będę tu Wam przytaczał. Obecnie mydło jest chyba niedostępne. Nie wiem, czy jest produkowane. I czuję wyraźnie zapach ciasta owocowego z kwaśnym posmakiem. Tutaj daje się wyczuć czekoladę i nie wiem czemu, ale też czuję cetr. Taki gryzący, dymny, może przełamujący tą słodycz, ale czuję jeszcze coś, co mi nie daje spokoju. Tak wygląda wytwarzanie piany z tego mydła. Coś jeszcze takiego czuję. Może dojdę co to w trakcie golenia, jak będę rozrabiał pianę. Tymczasem spójrzcie. W czasie kręcenia piany nie zaciskamy mocno knota, żeby go
nie zdeformować, tylko końcówkami, zobaczcie, obracamy po dnie, albo tak. W ten sposób, albo lekko kręcimy tak, żeby załamanie tego pędzla nie było duże. I włosie posłuży nam przez wiele lat, zanim się wytrze. Knoty. Włosie z borsuka nigdy się nie rozdwaja, a rozdwajają się końcówki w knotach ze świńskiego włosia, a w włosie borsuka może jedynie się stworzyć na końcu taki haczyk, jak w takiej roślinie. No, mniejsza z tym. W każdym razie tak zachowują się knoty z różnych zwierząt, naturalne knoty, bo syntetycznych knotów nie używam. Miałem kiedyś te 3 Simpsona, Trafalgara, ale nie polubiłem się z plastikiem. A tu naturalne włosie. Jest inna specyfika, inne zachowanie. Ubywa już. Co to tak pachnie? Poczułem maliny. Zobaczcie, że tak bezpośrednio z tego pudełka często mydło nie oddaje pełni zapachu. Piana, ciemny taki kolor, to nie jest czysta biel, ale piana jest bardziej majonezowa niż puchata. Jeszcze trochę wody. Wszystko trzeba wykorzystać, co wcisnąłem. Około pół łyżeczki od herbaty. Mydło ma 5 uncji. Miało, bo teraz ma mniej, z tego co widzieliście. Pięknie, to jest śmietana. Śmietana 30, kremówka na tort. Taki, żeby się nadawał pod kaczkę dziwaczkę. Bo też była taka, w Polsce była taka kaczka dziwaczka. Była taka kaczka opodal krzaczka. Patrzcie, co się dzieje. Dobra, szaleństwo. Nie ma obfitości piany. Co to jest? Na pewno czujemy ciasto, kwaskowate ciasto z owocami. Też daje się wyczuć czekolada i ten gryzący zapach cedru. Gryzący zapach cedru też jest wyczuwalny. Ale co jeszcze? Taki jakiś miodowy. Miodowy zapach. Mam jedno takie mydło, którego Wam jeszcze nie pokazywałem. Wiem, co to jest. Właśnie skojarzyłem z tym mydłem. Wiecie co, ten zapach, dodatkowy zapach, to jest wiciokrzew. To jest wiciokrzew. Właśnie ten miodowy zapach, taki naprawdę, jakby to powiedzieć, no kojarzący się z miodem, słodki zapach, ale podobnie jak na przykład irys, niejednoznaczny. To jest to. Też czuje się to wiciokrzew. No, mogę powiedzieć, że piana tutaj wizualnie wygląda bardzo dobrze, ale jak się będzie zachowywać, jest bardzo mokra. Udało mi się zrobić super mokrą pianę i ciepła. Z miseczki od pani Wioli.
Dobra. Tak wyglądająca piana. Musiałem kilka razy zbierać tą pianę z ciuchów, z koszulki. Tym razem też muszę ją zgarnąć. No, dobra. Mokra piana to właśnie tak mi zjechała trochę z pędzla, ale za to będzie dobre nawilżenie. Kaczka na cieście. Bo trudno powiedzieć, że ona jest w cieście, bo ona jest na cieście, sobie siedzi i czeka aż złoży jajka. Albo już ma. Dobra, brzytwa przygotowana przeze mnie. Zobaczymy, jak się spisze. 5/8 cala, brzytwa bez puncy, ale odnowiona. Jeśli będzie ostra, to posłuży koledze jeszcze przez lata, Robertowi. Pozdrawiam Cię, kolego, mój imienniku. Zobaczymy. Masz ostrą brzytwę teraz. Będziesz mógł przeciąć galaretkę owocową na torcie, jak kaczka ucieknie. Ta brzytwa zajęło mi trochę czasu, żeby ją naostrzyć, pomijając to, że była tępa jak bardzo mocno w dużym stopniu, ale ze względu na właśnie Silver Steel, bardzo twardą stal, to musiałem się przyłożyć do tego, ale jak widzicie, efekt jest dobry. To jest brzytwa, pokażę Wam, bo nie pokazałem Wam jeszcze szlifu, tylko wcześniej wytrę. Szlif to jest 1/2 w kierunku 1:1. Taka brzytwa jest ostra. Zanim Ci ją odeślę, kolego, zostanie nawecowana jeszcze raz. I po wyjęciu z pudełka zdezynfekuję ją. Będziesz mógł się golić. Podobnie jak kamisorii, którą mi przysłałeś, ona będzie na kolejnym goleniu z kolejnym mydłem od Ciebie. Zobacz, jak jedzie. Widzisz? Przed wysłaniem napisałeś mi, kolego, zrób coś z nią, jeśli da się coś zrobić. Jak widzisz, da się coś zrobić. Z tego co czuję, dosyć sztywny blank. Nie czuję jakichś mocnych wibracji. Prowadzi się fajnie, bezpiecznie. Cała długość krawędzi tnącej jest ostra. I od czoła, i od pięty. A już jadą kolejne brzytwy, które będę miał przyjemność przedstawić Wam na kanale. Dzięki uprzejmości kolegów. Ale o nich powiem, jak te brzytwy będę Wam pokazywał. Także jeżeli jesteście zainteresowani, ostra,
tematem, to zapraszam na kolejne odcinki. Ok. Muszę troszkę opłukać blank, bo czuję, że to mydło jest, piana jest bardzo, bardzo treściwa. Mimo tego, że jest dobrze nawilżona, dobrze nawodniona. Wyraźnie czuć owoce. Z tym cedrem właśnie, który nadaje jakby takiej szorstkości temu zapachowi. I wiciokrzew z miodowym, ze swoim miodowym wydźwiękiem. Jak wspomniałem, mam jedno mydło Zingari, gdzie wiciokrzew to jest nuta dominująca, ale jest zapach, mówię Wam, dla tych, którzy lubią kwiaty, ja lubię bardzo. Kwiaciarnia to mój temat. Jak najbardziej. Tamto mydło, podobnie jak i to, ma bardzo zbliżone są zapachy. W tamtym mydle Zingari czuć jeszcze bardziej kwiaty. W świetny sposób pokazany. Zapach podany. Przejście pod włos. Zgrabna brzytewka, leciutka, ale dobrze wyważona. Okładki z celuloidu. Fajnie wzmocnione klinem dodatkowym, tak żeby się nie wyginały. Widzisz? Ładnie, wiekowa brzytwa, ładnie wykonana. Mydło daje dobry poślizg. Po zgarnięciu ciekaw jestem, jak film, który pozostaje na twarzy. O, kochani, po prostu lodowisko. Po prostu lodowisko, bardzo dobrze, bardzo mocno poślizgowe mydło. O, tutaj gdybym chciał zrobić trzecie przejście, to mogę zrobić tylko zwilżyć twarz i jechać na tym filmie. No, muszę. Tłusta kaczka, na rosół ciekawe, dobra by była chyba. Kaczka dziwaczka, opodal krzaczka. Długi blank. Więc ta długość rekompensuje to, że jest wąski i piany i można większą szerokość twarzy jednorazowo obsłużyć. Widzicie? Jak i można wykorzystać też część blanku. Dobre mydło. Ta słodkość nie jest, to nie przeszkadza.
Zapach ciasta, czekolady nie przeszkadza. Tutaj akurat w tym mydle to jest wyważone dla facetów. Ciasto takie mało słodkie. Ale właściwości mechaniczne piany jak najbardziej na plus. Mydło już chyba nieprodukowane. Szukałem informacji o nim więcej, ale nie ma wiele. Nie wiem, czy jest dostępne dalej, czy nie, czy jest produkowane. Ion Skincare. Trzecie przejście. Piana wypełnia cały węzeł. Więc jak widzicie, mydło jest wydajne. Odczuwam lekkie podpiekanie, ale to może ze względu na świeżo naostrzoną brzytwę. To Silver Steel właśnie, ta srebrzanka ma to do siebie, że można uzyskać bardzo ostrą krawędź nocą, ale na początku brzytwy, podobnie jak brzytwa Thierry Sar z tej samej stali. Pierwsze golenia mogą być takie lekko nieprzyjemne, ale można zniwelować to przecież. Na płytce paznokcia kładziemy brzytwę i sobie tą krawędź łagodzimy. No właśnie, nie pomyślałem. O, już. Tutaj Robert już na tej krawędzi nie ma żadnych wżerów. Krawędź jest cały czas, jak przesuwamy po paznokciu, czuje się delikatny, aksamitny opór, bez żadnych skoków. Będzie zadowolony. Tak, ostre narzędzie. Tutaj nie ma innych elementów, które stanowią to narzędzie, bo to jest jeden kawałek stali. Tutaj jest tylko kontakt z krawędzią tnącą. Więc takie ostre narzędzie to krawędź tnąca powoduje to, że golenie jest precyzyjne. I dokładne. I skuteczne. Podejrzewam, że z czasów tej brzytwy to była większość brzytew było właśnie tej wielkości 5/8 tego typu. Aha, tu przejście z włosem. Odrobinę podsycha piana. Jednak nie na tyle, żeby to stanowiło jakąś przeszkodę w goleniu. Poprawię jeszcze wąsa. Może bym wąsa zapuścił? Sam nie wiem.
Muszę poprawić jeszcze wąsa. Z włosem. O i proszę. I proszę bardzo, kaczka dziwaczka Ion Skincare spisała się należycie. Dziwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. I tak to wygląda. O, proszę bardzo. Jeszcze zanim powędruje nadmiar w kanał i serce już jest, nie ma nic. A co zostało nam z tej ilości? Spójrzmy, jak wygląda konsystencja piany po takim spokojnym goleniu czy przejściowym. Patrzcie. W knocie nie ma nic, a piana się błyszczy jak chmurka. Cumulus nimbostratus. Głębiasta, niska. Dobra rzecz. Summa summarum, gdyby nie podsychanie, to dałbym temu mydło 10, a tak jest mocne 9. Fajne mydło. To pieczenie ustało, jak przejechałem krawędzią po paznokciu. Wyłagodziła się i teraz wyglądam jak młodzieniec przystojny. O, proszę bardzo. Tak wygląda golenie brzytwą, zabytkową brzytwą od Roberta, która za niedługo pojedzie do niego, wróci. Blank czyściutki, mydło daje się dobrze spłukiwać. Na razie odłożę, wytrę. Czuję się dogolony. Bez presji, bez parcia, bez przegolenia, bez szaleństw. Taka woda po goleniu. O zbliżonym, ciepłym zapachu, takim jak to mydło. Zaaplikuję sobie Clubman Pinot. O, to poleciało mi. Fajnie się zgrało. Tymczasem wkrótce kolejne ciekawe mydła. Jest jeszcze kilka mydeł od Karola Niedźwiadka. 2 mydła od Roberta. Także dzięki Wam tworzę ten kanał i dla Was. I zapraszam na kolejne odcinki. I dzięki za subskrypcję. Sięgajcie po kamisoli, po maszynki, po brzytwy, bo warto. Tradycyjne golenie znacznie przewyższa golenie nowoczesną technologią. Można się ogolić i wyglądać tak. Do zobaczenia.